Witam wszystkich zebranych. Za chwilę zdarzy się coś, na co czekaliście od lat. Wymierzam ci sprawiedliwość w imieniu nas wszystkich. Bercen. Bercen. Co? Co się dzieje na recepcji, że tyle ludzi? Cukier z przydziału rozdają, czy co? Bercen, mówię do ciebie. Z egzekucji. Bercen, poważnie pytam, co tam się dzieje? Ale poważnie odpowiadam, z egzekucji. Jakiej egzekucji? To są wszystko naoczni świadkowie. Chodź. Dowiesz się. Jak ci tu? Ciężko, ale się przyzwyczajam. Potocznie nie łamią danego słowa. Będę przychodzić tu regularnie. Dostaniesz paczkę, pieniądze. Wszystko tak, jak zostało ustalone. Gdzie jest Jaś? W domu, pod dobrą opieką. Myślałam, że go tu pani weźmie. To nie jest miejsce dla dziecka. A jak się czuje? Nie choruje? Nie. Rośnie z niego silny, zdrowy mężczyzna. Zobacz, jaki słodki. Pewnie bardzo tęskni. Dużo płacze? Niczego mu nie brakuje, jest naszym oczkiem w głowie. Ale pytam, czy dużo płacze. Powinnaś o nim zapomnieć. Co pani mówi? Za to zabójstwo dostaniesz 15 lat. Powinnaś o nim zapomnieć. Im szybciej, tym lepiej. To jest mój syn. Zapomnieć? Nie taka była umowa. Ludzie z tęsknoty robią różne rzeczy. Następnym razem masz go tu przyprowadzić, słyszysz? Chcę zobaczyć Jaśka, bo zmienię zdanie, rozumiesz? Uspokój się już. Zmienię zdanie, słyszysz? Kiedy to zdarzenie miało miejsce? To było 10 lat temu. Rodziców nie było stać na moje studia. Dostałam pracę jako hostessa w klubie. Musiałam dobrze wyglądać i namawiać facetów na drogie drinki. Cieszyłam się, że mogę zarabiać kasę. I wtedy poznała pani Leona Mrugałę, tak? Pracowałam już któryś tydzień. Gapił się na mnie przez cały wieczór. Ale zachowywał się kulturalnie, miał szczery uśmiech. Około 2 w nocy podszedł do mnie i zapytał, czy nie wypiję z nim jednego. Zamykali już lokal wtedy.
Nie wypiła pani? Nie w klubie. Wyszliśmy. Sama nie wiem, kiedy zrobiło mi się słabo. Powiedział, że odwiezie mnie do domu. Nie wiem, jak znalazłam się w mieszkaniu. A potem... Potem już czułam tylko ból. Gwałcił mnie i bił. Na przemian. Straciłam przytomność. Obudziłam się rano. Wezwałam policję, złożyłam zeznania. Zrobili mi obdukcję. I tyle. Nawet przed sąd nie trafił. Czy mężczyzna, który został zastrzelony na nagraniu, to na pewno ten sam człowiek, który to pani zrobił? Ten sam. Nigdy go nie zapomnę, rozumie pan? Dobrze, że nie żyje. Jest jakaś sprawiedliwość na świecie. Ale to był samosąd. A co wy zrobiliście przez tyle lat? Wie pan, ile ja wydałam pieniędzy na psychologów? Byłam młodą, pogodną dziewczyną, a teraz? Bez prochów nie zasnę. Związki? Dawno już przestałam próbować. Bardzo mi przykro. Przykro panu. Gdzie byliście? Gdzie byliście? Tyle lat! Ja rozumiem, co pani czuje, ale nie zawsze uda mi się... Czy mogę już iść? Czy coś jeszcze? Nie, na dzisiaj to wszystko. Proszę jeszcze tutaj podpisać, dobrze? Co myślisz? Myślę, że mówi prawdę. Słuchaj, dowiedz się wszystkiego, co możesz o tym Leonie. Gdzie pił, spał, jadł, gdzie chodził na dziwki. Ja muszę przesłuchać jeszcze parę osób. Dobra, Max. Czego my właściwie szukamy? Mordercy. A gdzie jest trup? Chodź, pokażę ci. Jeden z uczestników egzekucji nagrał to swoim telefonem. Może to jest jakiś spektakl? Jeżeli tak, to zrobił go niezły reżyser. Potoczny. Faceta odwalono, nie ma tutaj ściemy. Ale ciała nie ma. Wiadomo, gdzie zrobiono to nagranie? Wygląda na jakąś piwnicę, ale konkretów nie ma. A to miejsce, w którym tam siedzą? Ta cała widownia? Skąd ci ludzie tam wszyscy się wzięli? A to akurat jest ciekawe. Dostali zaproszenia pocztą. Kartki urodzinowe z zapowiedzią nowego życia. Na kartkach numery telefonów pozostałych zaproszonych. Technicy oczywiście sprawdzili kartki, ale nie ma tam żadnych paluchów. Byłeś tam? Nie, mundurowi zabezpieczają teren. Ja mam całą kolejkę ofiar tego denata. Każdy z nich został w jakiś sposób skrzywdzony przez tego faceta. Coś więcej wiesz o tym gościu? Nie. I tutaj jest właśnie moja prośba do ciebie, Potoczny. Wilson, zasłapuj jeden z tych świadków na recepcji. Proszę się odsunąć. Dzwoń po karetkę. Gdzie pana boli? Chyba serce. Muszę oddychać. Wreszcie zobaczę się ze swoim synem. Spokojnie. Sławek, trzeba aspirynę, szybko. Nie każcie tego człowieka. Tego, który zabił tego bydlaka, dobrze zrobił. Mój syn był prześladowany za dług, za parę tysięcy. Leon Mrugała go zniszczył, prześladował, znęcał się psychicznie. Marcin wyskoczył przez okno, nie wytrzymał tego, a tamten nie dostał za to żadnej kary. Nie ma aspiryny. Sam bym go zabił, gdybym wiedział jak. Już dobrze. Wreszcie sprawiedliwość. Nie, spokojnie. Schodzi, Bercel, schodzi! Gdzie jest ta karetka?
Cześć. To tutaj urządził to swoje kino. Tak. Masz coś? Wszędzie odciski palców zaproszonych gości. No zanim je zidentyfikują, minie parę dni. Zresztą do tego magazynu mógł wejść każdy. Co to za zapach? Szczury? A te liczby na ścianach? O co chodzi? A, to nie mam pojęcia. Może nocowali tutaj jacyś bezdomni, ktoś mógł coś widzieć? Nie sądzę. A jak transmitował obraz? Tu jest centrum miasta. Magazyn łapie miejski darmowy internet. Zdalnie to ogarnął. A może uda się namierzyć IP jego komórki? Wątpię. Myrcyn, słucham. Aha. Trup znaleziony na odludziu z raną postrzałową klatki piersiowej. Dobra. Jadę. Słyszałeś? To może być nasz denat. Jedziemy? Dzięki, chłopaki. Dzięki. Sprawa należała do nietypowych. Ofiara z zeznań świadków egzekucji była prawdziwym zwyrodnialcem. Nikt mu nie współczuł, wszyscy pragnęli jego śmierci. W końcu ktoś nie wytrzymał i wymierzył sprawiedliwość na własną rękę. Pytanie tylko, do czego była potrzebna cała ta widownia? Cześć. Hej. Cześć. Cześć. Hej, co, nasza zguba? Leon Mrugała. Przy ciele wszystkie dokumenty, telefon. Ktoś chciał, żebyśmy go tak znaleźli. Zginął od strzału w klatkę piersiową z bliskiej odległości. No i widzisz, podoczny? Nagranie z jego egzekucji nie było sfingowane. Jak się tu znalazł? Ktoś go podrzucił. Obrażenia głowy wskazują na to, że facet musiał dostać czymś ciężkim. Na moje oko również został czymś odurzony. Czym konkretnie, to wykażą badania. Na nadgarstkach i na kostkach ślady po taśmie. To wszystko na ten moment. To Donata. Żona. Halo? Spokojnie, dzień dobry. Maksymilian Byrcyn, komisariat na Gorczaku. Pani mąż... Wie pani co? Ktoś do pani przyjedzie za chwilę, dobrze? Może pani podać adres? Dobrze. Dziękuję. Pojedziesz do niej? Ja tutaj muszę zostać. Czekać na prokuratora, i im szybciej z nią ktoś pogada, tym lepiej. Adres. Miłoszycka 165. Dzięki. Zabezpieczysz? Jasne. O Boże, to jest on. O Boże. Wiem, że dla pani to jest bardzo trudne i przykro mi, że musiałem panią prosić o identyfikację, ale takie mamy procedury. Ja nie rozumiem, dlaczego ktoś chciałby mu coś takiego zrobić. Ja tego nie rozumiem. Leon jest dobrym człowiekiem, on jest porządnym człowiekiem. Był zawsze uśmiechnięty. Zauważyła pani ostatnio u niego jakieś dziwne zachowanie? Nie. On może był nawet bardziej troskliwy niż zawsze. Mówił, że czekał na mnie całe swoje życie. Że miłość do mnie go odmieniła. Przepraszam. Będziemy musieli pojechać na komisariat, bardzo mi przykro. Po rozmowie z żoną Denata portret ofiary był jeszcze bardziej zagmatwany. Według niej
Był wspaniałym człowiekiem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z gorczakowskim doktorem Jekyllem i panem Hyde'em? Jak leci? Nie mam czasu na pogawędki. Ciekawa sprawa z tą egzekucją. Z tą egzekucją? A nie specjalnie. No gadać to ty nie lubisz, co? Już nieraz słyszałem, że potoczny to mruk. No to nie trać czasu na mnie. Już kilka razy mogłeś prosić o przeniesienie, a jednak wciąż siedzisz na tym swoim znienawidzonym Gorczaku. No i co cię do tego? Rodzina cię trzyma? Nic mnie tu nie trzyma. A jednak siedzisz. Słuchaj. Ja teraz jestem cholernie zajęty. To szkoda. Mam dla ciebie taką miłą wiadomość. Taki rodzinny facet jesteś, na pewno się ucieszysz. Że będzie was coraz więcej potocznych na Gorczaku. Słuchaj, albo mówisz jakiś konkret, albo tam są drzwi. Twój strój wychodzi. Kiedy? Dziś. Pomyślałem, że może chciałbyś o tym wiedzieć i się przygotować. Kurwa. Do mnie to wciąż wszystko nie dociera. Pani mąż miał liczne problemy. W przeszłości wiedziała pani o tym? Nie, jakie problemy? Powinien był trafić do więzienia. Słucham? Nie, proszę pana, pan go z kimś pomylił. To jest niemożliwe. No on jest szanowanym przedsiębiorcą, prowadzi firmę, proszę pana. Ten mężczyzna, który go zastrzelił, on dokonał na nim wyroku. Jakiego wyroku? Mamy nagranie, ale... Nagranie? Proszę mi nie pokazać, ja chcę to zobaczyć natychmiast. Nie Proszę powinna mi to pani, nie w pokazać. tym stanie. Proszę pana, to czego pan ode mnie chce? Spokojnie. Spokojnie. Ja chciałbym tylko spróbować puścić pani sam głos tego mężczyzny. Może go pani rozpozna. Możemy? Witam wszystkich zebranych. Za chwilę zdarzy się coś, na co czekaliście od lat. Ja nie znam tego głosu, ja nie wiem, kto to jest. Według naszych ustaleń Leon Mrugała żył podwójnym życiem. Chce pan powiedzieć, że on mnie oszukiwał, tak? Co pani wie o jego przeszłości? Wiem, że on nie miał nigdy żony, że nie ma dzieci. A reszta mnie w sumie nie interesowała. Okej. A może ostatnio zachowywał się jakoś inaczej, denerwował się czymś, coś nietypowego? 2 razy zdarzyło mu się wyjść z domu tak nagle, nic mi nie mówiąc, a to się wcześniej nie zdarzało. I przed tym wyjściem rozmawiał z kimś bardzo długo przez telefon. Wie pani z kim? Nie. Okej, ustalimy to. Sobie ufaliśmy. Rozumiem. Ale musi pani wiedzieć, że pani mąż
nie był tym, za kogo pani uważa. Następne dni będą dla pani trudne. Dopijasz i spierdalasz i nie chcecie więcej widzieć na mojej dzielnicy. Twojej? Czego nie zrozumiałeś? Jak mnie zamykali, to ty na stojąco wchodziłeś pod szafę. A na gówno mówiłeś papu. No i? A teraz chcesz mi mówić, co mam robić? Ojciec cię tu nie chciał i nic się nie zmieniło. Twój ojciec też nie chciał, żebyś to ty to wszystko przejął po nim na Gorczaku, tylko Andrzej. Nie wiem, o jakim Andrzeju mówisz, nie znam gościa. Czyli historia lubi się powtarzać. Ja też tak mówiłem o Staszku. Mamy wiele wspólnego, Marcin. Więcej niż ci się wydaje. Masz 3 minuty. Powiedz matce, że chcę się z nią widzieć. Jeśli mnie nie znajdzie w ciągu 2 dni, to ja znajdę ją. Lepiej dla was, żebyśmy się dogadali. Cześć, Sławek. Cześć. Niespodzianka na ciebie czeka. Co za niespodzianka? Facet przyszedł się przyznać. A do czego? Do czegoś bardzo złego. Tak powiedział. Aresztujcie mnie. A za co? Zamordowałem człowieka. Sławek, co ty? Wkręcasz mnie, czy co? Przy życiu. No, to najlepiej mnie od razu zamknięcie bez sądu. Dobrze, dobrze. Zapraszam. Otwórz. A jak to się stało? No, wczoraj wieczorem wracałem z melanżu koło 23:00. Zaczepił mnie jakiś facet i chciał pieniędzy. Powiedziałem, że nie mam. On coś warknął i ja go uderzyłem. Upadł na krawężnik, no i przestał się ruszać i nie oddychał. Nie wezwałeś ani policji, ani karetki? No, przestraszyłem się, nie wezwałem. Czyli rozumiem, że uciekłeś z miejsca zdarzenia, tak wpisuję. Nie, właśnie nie uciekłem. To co zrobiłeś? No nie wiedziałem, czy żyje, czy nie żyje, więc wziąłem go na plecy i schowałem w śmieciach. Czyli rozumiem, że zostałeś zaatakowany, broniłeś się, nie wezwałeś ani karetki, ani policji, ukryłeś ciało w śmieciach i teraz przychodzisz. Przyznajesz się, tak? A po co? No wytrzeźwiałem. Zżerają mnie wyrzuty sumienia. Chcę dożywocie. Dostaniesz najwyżej rok w zawiasach. To nie dostanę dożywocie? Nie. Ale ja go jeszcze po głowie kopałem. A czemu go kopałeś po głowie? Bo jestem świrem. Widzi pan? Jestem niebezpieczny, zagrażam ludziom. A ja myślę, że ty jeszcze nie wytrzeźwiałeś. Jaja sobie robisz? Nieodgadnione są drogi, jakimi wędruje wyobraźnia po alkoholu. W mojej pracy zawodowej właśnie najbardziej denerwują mnie takie typki. Nieodpowiedzialne i idące w zaparte. Nie wiem, jakimi pobudkami kierował się ten facet, ale zgłoszenie
W gruncie rzeczy było poważne. Musiałem to sprawdzić. Czego chcesz? Wszystko, co masz, jest w połowie moje. Widzę, że do reszty zgłupiałeś w tym więzieniu. Zmądrzałem. Miałem dużo czasu, żeby to wszystko sobie poukładać i zaplanować. Nie dorastałeś Staszkowi do pięt. Jesteś nikim. A ty byłaś. I jesteś suką. Wyjedź stąd. Jeżeli jeszcze chcesz skorzystać z tej wolności. No, teraz już wiesz, jaki to smak. Smak? Jak się kogoś zabije. Wiem o was wszystko. Nie jestem już tym gówniarzem, którego zapakowaliście do pierdla na 20 lat. My? Nie zrobiliście nic, żeby mnie stamtąd wydostać. Ani ty, ani mój brat. To wasza wina, że tam gniłem. A teraz przychodzi czas zapłaty. Marysiu. Proszę. Cześć. Cześć. Co tam? Pogrzebaliśmy w telefonie tego waszego zastrzelonego i rzeczywiście 2 razy w tamtym tygodniu rozmawiał z tym samym numerem. Dłużej o podobnej porze, a potem wsiadał w samochód i jechał w to samo miejsce. Co to za numer? Zarejestrowany jakąś staruszkę spod Elbląga. Prawdopodobnie kupiony na słupa w darknecie. A dokąd jeździł Denat? Po taką knajpę na Elbląskiej. Jest tam kamera monitoringu miejskiego i od dziwo działa. Czyli co, mamy nagranie, jak Denat z kimś tam się spotyka? Wszystko masz na mailu. Wybrane fragmenty i opis. No panocku, niech ci Bozia w dzieciak wynagrodzi. Dzięki. Oby nie, na razie. Gdzież? Dzielnicowy Potoczny. Widzę, że aktywne przedpołudnie. Co się tak patrzysz? Weź go na dołek, Sławek. Czy jednak pójdę siedzieć? Zajebiście. Wykroczenie z artykułu 66 paragraf 1. Wprowadzenie w błąd funkcjonariusza na służbie spowodowane złą wolą. Należy się kara grzywny w wysokości 1500 zł plus areszt. 1500 zł? Ale ja nikogo nie wprowadziłem w żaden błąd. Ja tylko zapomniałem, gdzie skitrałem u Marlaka. No, wie pan, za dużo wody. Bawicie to? Bawicie bieganie po śmietnikach? Co? Bo ja mam coś lepszego do roboty. No, słowo daję, no, zabiłem i ukryłem zwłoki, tylko nie pamiętam gdzie. No, może tam dalej, na tej Dworskiej albo na tej na Jodłowej. No tam jest takie większe składowisko. No to tam go pewnie ukryłem. Jedziemy? Ty przestań cokolwiek mówić. Sławek, weź go. Bo zaraz nie wytrzymam. Szlak mnie trafi. Ja niego przecież nie dotknę. Sławek! Rusz się. Idziemy. Idziesz. Co? Potoczny? A co ty jesteś taki... Taki uwalony. No jak ze śmietnika. Bez komentarza. Co jest? Słuchaj, mamy podejrzanego w sprawie zabójstwa tego Mrogały. Zerkniesz? Zerknę. Tylko się przebiorę i trochę umyję. Siadaj. Co jest? Słuchaj, telefon Leona Mrogały 2 razy logował się na przedmieściach przed klubem Pax. Technicy potwierdzają, że Denat 2-krotnie rozmawiał z kimś przed wyjściem, no ale ten numer to jest ślepa uliczka. Za to mamy nagranie z monitoringu.
dosyć interesujące. Popatrz. No to puszczaj. I co? Kolejne nagranie jest bardzo podobne, tylko trwa pół godziny. Ustaliliście tożsamość tego drugiego mężczyzny? Jeszcze nie, pracujemy nad tym. Chyba wiem, kto to jest. No to dajesz. Poczekaj. To znaczy nie widać dokładnie, ale wydaje mi się, że to jest taki jeden prokurator. Jak on się nazywał? A skąd go znasz? Jego stary chciał kiedyś przeskrzynić mojego starego. On poszedł w ślady ojca i został też prokuratorem. Nazywa się... Tak, dokładnie tak. Romuald Przybylski, syn Władysława Przybylskiego, prokurator, odszedł 7 lat temu z zawodu. Szybko. Mógł jeszcze pracować. Czemu odszedł? Nie mam pojęcia, poczekaj. Prowadził 3 sprawy Leona Mrugały, popatrz. I wszystkie przegrał. Nigdy Leona nie wsadził za kraty. Zemsta. On ma motyw. Ciekawe. Wybieramy się. W tej samej willi mieszka co jego stary. Wracają wspomnienia. Nie mam żadnych wspomnień, Byrcy. Po prostu mój brat pociął jego ojcu kiedyś opony. Tyle. Rodziny nie wybierasz. Dobry! Rzuć to! Rzuć to i na glebę! Powiedziałem? Przed nikim nie zamierzam klękać. Jesteś zatrzymany w sprawie zabójstwa. Wyczyściłem tylko temat, który powinien być dawno wyczyszczony. Przy świadkach? Nie wyszło ci w zawodzie? Potrzebujesz uznania? I kto to mówi? Potoczny? Syn kryminalisty? Ten, którego odstrzeliłem, to był śmieć. Wypełniłem tylko wolę jego ofiar. Ja nie jestem zabójcą. To koniec! Na kolana, rzuć broń! Zróbmy tak. Dajcie mi godzinę. Ja zniknę. To będzie fair. Morda! Gleba powiedziałem! Zróbmy to po koleżeńsku. 1 godzina. Potem możecie rozsyłać te listy gończe. Już mnie nie zobaczycie. Wiesz, jak zrobimy? Że rzucisz broń. Rzucaj! Nie podchodź. Łapa! Ła! Po koleżeńsku. Nie znam się. Zmierz? Idziemy. Nowe życie czeka. Spójrz na ten komisariat. No przyjrzyj się. Niedofinansowane braki w ludziach. Jak wy możecie być skuteczni, co? Jak widać, jesteśmy. I co z tego? Kiedy sądy puszczają takie gnidy jak Mrugała. Albo w ogóle nie dochodzi do rozpraw. To nie jest moje zadanie. Ja mam złapać przestępców. Zabrał tym wszystkim ludziom zdrowie, marzenia, pieniądze, a czasem i życie. Tyle razy się wymknął.
I co? Na stare lata uwił sobie gniazdko z młodą dupą. Myślał, że mu się upiecze. Gdyby nie ja. Mam ci być brawo? Mówię o sprawiedliwości. Jest w ogóle jakaś. Więzienia pękają w szwach. Żadnej resocjalizacji. Żadnego myślenia o więźniu. Kiedy jesteś pod siatce, to jakbyś był tak naprawdę po drugiej stronie księżyca. No chyba, że masz układy i pieniądze. A prawdziwi skurwie... Dobra, skończ. Co? Prokurator bawiący się w superbohatera i sędziego jednocześnie? Mój ojciec był prokuratorem. Całe życie. Chciałem tak jak on służyć społeczeństwu. Nie dało się. I dobrze zrobiłem. Trzeba było kropnąć tego gnoja mrugała wiele lat temu. Czyli jesteś z siebie zadowolony? Wtedy nie skrzywdziłby tych paru osób, o których nawet nie wiemy. Zrobiłem to dla innych. Dla ofiar. Może uwierzą w sprawiedliwość. Proszę siadać. Coś ma pan z głową nie tak, czy co? Co to za wygłupy? No, żadne wygłupy, no naprawdę zabiłem. No i później piłem do 5 i przyszedłem tutaj. Słuchaj pan, ja naprawdę nie mam czasu na takie wygłupy. Ludzie tu przychodzą naprawdę z poważnymi problemami, a ja z panem biegam po śmietnikach. Do rzecz. Słucham. Nie no, zabije mnie, jak się dowie, no. Kto? No pan pomyśli, że jestem debilem. No już za późno. No bo my z kumplem od lat, naprawdę wielu lat, gramy w totkę i puszczamy tą samą kombinację. Raz ja, raz on, żeby się podzielić kosztami. No i wczoraj ja miałem puścić, ale po pracy odpaliłem jedno, drugie, trzecie piwko, wkręciłem się w serial, no i zapomniałem. A wypadły nasze numery. 25 bani, kumulacja. No wie pan, współczuję. No właśnie, no i dlatego mnie zabije, zamorduje. No ja już wolę dostać dożywocie, a on wydzwania do mnie od wczoraj i ja nie wiem, co mam mu powiedzieć, więc kupiłem flaszkę, no i... I wymyśliłeś tę bzdurę z morderstwem, tak? No tak, no ale wie pan, Julek to jest wielki byk, trenuje MMA, no niech pan coś wymyśli, no niech pan ratuje, no może jakaś kradzież albo włamanie, jakieś cokolwiek. Może po prostu niech pan porozmawia z tym kumplem. O tak, mi jest życie miłe, no ja mam dla kogo żyć. No, mam rodzinę, dzieci, psa, kota, żonę byłą, no bądź człowiekiem. Dobrze. Jakie to były te wasze numery? Słucham. 5, 12... Moment. Proszę. 5, 12, 29, 31, 37, 44. Nawet w grobie tego nie zapomnę. Niech pan powtórzy pierwsze dwie. 5, 12. To mam dla pana informację. Wczoraj nie było 12, tylko 21. Co? Jak to? Czeski błąd. Tak to. Niech pan mi nie zawraca głowy i nie zabiera miejsca na dołku. Czyli co? Nie wygraliśmy? Jezu, jakie ja mam szczęście. No, szczęście, szczęście. Niech pan lepiej przestanie pić, bo wystawiam panu mandat w wysokości 1500 zł za zawracanie dupy funkcjonariuszowi na służbie i za nocleg. Bardzo proszę. No wie pan, no, pan Boga w sercu nie ma. No. Niech pan więcej nie przychodzi z takimi pomysłami o morderstwie. Dobra? Do widzenia. Późno kończysz. Dzień jak co dzień. Stryjek już się odezwał? Odezwał. Nie odmówiłby sobie pogawędki z wyklętym potocznym, co? Planujecie wspólną kolację? Słuchaj, dobra, wiem, że będą problemy. I nie chodzi mi o twoją matkę, ani o hrabiego.
Oni koło dupy mi latają. Chodzi o ciebie i twoją córkę. Jakby chciał pogadać, to jestem do dyspozycji. Nie ma takiej potrzeby. Przepraszam. Przemyśl to. Wjazd do tunelu na 4 litery. Andrzej, zmężniałeś. Nigdy nie odwiedziłeś stryjka. Nieładnie. Tak cię mama z tatą wychowali? Rodziną jesteśmy. Ja nie mam rodziny. Słyszałem, co się porobiło. Wyjdź stąd. Nikt tu na ciebie nie czeka. I oni też cię nie chcą. Dlatego przychodzę do ciebie. Ty jesteś inny, jesteś taki jak ja. Ty jesteś mordercą. Swoje odsiedziałem. Tak? I co z tego? I teraz wróciłem na dobre. Chcę tylko to, co mi się należy. Nic ci się nie należy. I od nikogo. A jeśli zrobisz komukolwiek krzywdę z moich bliskich? Zrobię. Jeśli mnie do tego zmuszą. Nigdy nie miałem nic do stracenia. A teraz tym bardziej. Pojawienie się mojego stryja na Gorczaku nie wróżyło nic dobrego. Wiking o tym wiedział i podejrzewałem, że chce mnie jakoś wykorzystać do kontroli nad stryjem. Ale prawda była okrutniejsza. Tatka Potocznego nie da się kontrolować. Zawsze robił, co chciał, a chciał jak najgorzej. Jeszcze jesteś późno już. Idź do domu, ja tu ogarnąłem wszystko. Za chwilę. Morda cię odwiezie, zadzwonię po niego. Marcin, zaczekaj. Tadek zawsze był psycholem. A teraz po 20 latach pierdla? Czarny przy nim to naprawdę pikuś. Mamo, Tadek to jest... To jest papu, to jest nikt. Widziałem go przecież. Nic nie rozumiesz? Nie znasz go. Będą problemy. Nawet nie wiesz jakie. Zobaczysz. Puśćcie mnie! No dlaczego mi to robicie? Czy to jest pani syn? O Jezu, tak. To jest Radek. Zaraz zrobię ci chuja na czole! Co wy mi chcecie wmówić, że mój Alan mu coś zrobił? O kurwa! Stój, policja mówi! Sprawdź ten adres, a znajdziesz tam swojego męża. A seks telefon sobie, człowieku, zadzwoń, jak się nudzisz.